Siema, postanowiłem, że przetestuję bossy w Path of Exile 2. Ostatnio zajmowaliśmy się Olrotem, czyli bossem ekspedycji, a w tym filmie na świecznik bierzemy bossa King in the Mist, czyli bossa Ritualu. Omówimy sobie dokładnie tego bossa, co z niego dropi, czy opłaca się go farmić, jak go zabić i tak dalej. Zresztą zaczniemy tak jak zwykle od tego, że po prostu odpalę tego bossa i go sobie na szybko zrobimy, także klikamy Home, idziemy do Realmgate'a. Żeby wejść na tego bossa, musimy użyć Petition Splinterów. No i tak jak w przypadku Olrota oczywiście możemy użyć 50, 100 lub 150. Czym więcej użyjemy tych splinterów, tym oczywiście więcej dostaniemy punktów do drzewka Ritualu. No i oczywiście jak zabijemy bossa za 150 splinterów, to będziemy mieli odblokowane 8 punktów w drzewku. No i co? Odpaliłem bossa, zabijemy go sobie i wytłumaczę wam i pokażę, jak wygląda walka z tym bossem. Jest dosyć prosty, chociaż potrafi być irytujący dla niektórych, bo w połowie walki przenosi nas tak naprawdę do takiego labiryntu, co zaraz wam pokażę oczywiście. Także najpierw trzeba go zbić tak około do 1/3 HP, następnie nas właśnie przeniesie i jest to taki etap, gdzie musimy to w miarę szybko zrobić, ponieważ zaczną się pojawiać takie jakieś dziwne cosie, które zaczną nam zżerać HP jak takie doty, trochę taki damage over time, także no, trzeba podążać za tymi kuleczkami, które będą wskazywać nam poprawną drogę. Tutaj akurat nam się trafiło dosyć szybko, że trafiliśmy na arenę, ale tak jak widzicie, gdziekolwiek nie będziecie, to musicie przede wszystkim podążać za tymi duszkami, które będą pokazywać tą poprawną drogę właśnie do portalu i jak już znajdziemy portal do areny, to wracamy do walki z bossem i wtedy już możemy go dokończyć. On jeszcze sobie chwilę pogada, trochę się uleczy i po uleczeniu można już go będzie dokończyć. O, właśnie. Sobie, jak widzicie, załadował HP do fulla, ale to nie jest problem. Szybko go kończymy i będziemy mieli z niego loota. Jeśli chodzi o loot z niego, to zawsze z niego lecą jakieś omeny, nie? Nie muszą być to zawsze drogie omeny, tak jak widzicie, no teraz niestety spadły tylko 2 omeny i to jakieś słabe omeny. Jak wcisnę alta, to tutaj wiadomo, filtr jeszcze mi chowa jakieś orby i omen of gambling na przykład. No, z niego leci zawsze troszkę więcej omenów, tylko niektóre mogą się chować. Mój filtr jeszcze nie pokazuje Ingenuity paska, także możecie ewentualnie, jak macie filtr Uber Strict Plus, tak jak ja, to sobie zobaczyć, czy pokazuje wam Ingenuity, bo ja podczas podsumowania tego loota zapomniałem o tych paskach tak naprawdę i mi ich nie liczyło, chociaż one nie są jakieś drogie, ale czasami możecie trafić w full roll tego paska i może on być tam coś wart, także warto je sprawdzać, sobie identyfikować i patrzeć właśnie na rolę. Jak trafi się 30-30, to może być coś warty. Możemy je oczywiście też walować. Jak je zwalujemy, to też może siąść na przykład zamiast 30% 34 czy coś. Wtedy też jest spoko, ale no jak widzicie, niestety tym razem nic z tego nie siadło, ale tak jak mówię, warto sobie zerknąć na te Ingenuity w filtrze. Ok, jeśli chodzi o dropy z tego bossa, dropi on buty Beetlebite, które nie są zbyt ciekawe, nie są zbyt drogie, także tutaj nic wielkiego bym nie oczekiwał. Oprócz tego mamy jeszcze Jewel, diament, on nazywa się From Nothing i mogą się w nim trafić różne pasywki, które będą świadczyły o jego cenie. Średnio statystycznie on kosztuje około 100 exaltów za wiele pasywek, które może trafić, ale są też takie za kilka czy nawet kilkanaście divine'ów, nie jestem pewny. Wiem, że na pewno z takich droższych mogą się trafić Walker of the Wilds albo Valpact, to sobie zapisałem, bo pamiętam, że właśnie one są drogie. Ja właśnie używam Walker of the Wilds i już wam pokazuję, o co z tym chodzi. I teraz na szybko, jak działa Jewel, który robi z tego bossa, czyli właśnie From Nothing. Sprawia on, że możemy pasywki wokół różnych punktów na atlasie, zależnie oczywiście jakiego punktu dotyczy nasz From Nothing, allocatować, czyli wybierać je w naszym drzewku bez podłączenia ich do drzewka. I ja mam na przykład ten Jewel właśnie na Walker of the Wilds, dzięki czemu wokół tego punktu Walker of the Wilds mogę mieć różne notki bez połączenia z drzewkiem. Jak widzicie, to nie jest połączone, to nie jest połączone, te dwa punkty nie są w ogóle połączone do drzewka, nie? Także to jest fajna sprawa i dlatego na niektóre z tych punktów te From Nothing będą drogie. No, raczej na takie popularne do jakichś metabuildów po prostu, nie? Oprócz tego jeszcze dropi tutaj oczywiście Ingenuity, o którym wam powiedziałem. No i może on się zrolować od 20 do 30% na oba ringi. No jakbyśmy trafili 30 i 30, to może być coś warte, możemy go jeszcze oczywiście zwalować i jak wejdzie powyżej tych wartości, to w ogóle super, ale no to jest mała szansa, ale warto próbować zawsze sobie podnieść ten pasek i randomowo wala wrzucić, może czasami wam siądzie jakiś taki do sprzedania. Jeśli chodzi o armor, to też no nie za wiele on ma. Co ciekawe, ten armor sprawia, że czarmy nie zużywają charge'y, więc tak naprawdę mamy nieskończone czarmy, no ale sam w sobie nie daje za dużo, więc raczej nie jest używany, raczej nie dostaniemy za niego sporo waluty na rynku i
to samo tyczy się Staffa. No, on tam co najwyżej parę egzaltów, także też nic nie warty niestety. Ale jaka karma, nie? Szybko mnie dojechało. Plaga egipska, dokładnie. O, Whitnik już poleciał. Zobaczcie, co nie oddaje Bosik? Oddaje Bosik. 2500 jest Whitnik. Wow. Właśnie zabiłem Mistatenem po raz pierwszy. Gratulacje. O, Whitling kolejny, zobaczcie. Rozkmina. A ja mam ziomka od angielskiego, czekajcie. Okej, jeśli chodzi o lód, to wygląda on w sposób następujący. Ja to mam na filmie, ponieważ ten lód już dawno sprzedałem, a film nagrywam troszkę po fakcie. Także mieliśmy tutaj 2 Divine, Augmenta. Całkiem ciekawe, że z niego spadły 2 czyste Divine, ale było to aż 50 bossów, także myślę, że tutaj nie było jakiegoś wielkiego farta do Divine'ów. No, jakieś 7 chaosków, trochę innej waluty. Oprócz tego spadły nam 4 From Nothing, niestety żaden jakiś drogi. Jedno Ingenuity, dlatego że je dropnąłem jako te kolorowe z tego klucza, a wcześniej miałem właśnie je wyłączone w filtrze, także nie popełnicie mojego błędu, nie zapomnijcie, żeby ten Ingenuity był widoczny, bo mówię, czasami można tam trafić jakieś fajne, szczególnie jak zwalujecie i wam siądzie. Oprócz tego siadła mi broń tam za około Divine'a, no i na dole mamy oczywiście wszystkie omeny, możecie zobaczyć jakie mi poleciały. Jak widzicie, całkiem sporo tych omenów leci, no większość nie jest jakaś zbyt droga, chociaż te omeny of bartering dosyć podrożały teraz. Do tego mamy trochę jakieś homogenizingi, jakieś tam do recombination omeny. Oczywiście te, co używamy na mapki, tak, na Chaotic Rarity albo na Rare Monstery, jakieś Sinistrale. Do tego mamy Whitlingi, no mi poleciały 3 Whitlingi aż, 2 homogenizing z tych droższych, także fajnie. No te Whitlingi tutaj zrobiły robotę, bo gdyby nie one, to też no, raczej byłoby słabiej z tym profitem z tych bossów, także głównie Whitlingi nam tutaj zwróciły cały koszt tego bossa. I czy mieliśmy farta? No nie poleciały nam tak naprawdę żadne inne droższe omeny, tylko te Whitlingi, no mogły jeszcze polecieć na Chance'a na przykład, czy jakieś na Annulmenty drogie, na prefiksy lub sufiksy, nie? Także tutaj za wiele szczęścia nie mieliśmy. No i podliczyłem sobie to wszystko dla was, także tutaj mamy to podliczone i właśnie zliczyłem wszystkie te przedmioty, ile kosztowałyby w egzaltach. Następnie wyszło mi, że wychodzi to 11 909 egzów. W momencie, kiedy to liczyłem, to Divine był 1000 egzaltów do Divine'a, teraz jest to jakieś 1050, ale liczymy po tym ratio, jak ja to kupowałem i jak to oczywiście robiłem, tak? Wyszło 11,9 Divine'a ze wszystkich tych 50 bossów. Kosztowało nas to 8 Divine'ów, wejście na te bossy, więc zarobiliśmy z tego 2,9 Divine'a. Niestety w tym przypadku, w moim konkretnym teście, no nie wyszło to za dobrze, bo kto by chciał 50 bossów robić dla 3 Divine'ów zarobku? No raczej nie wyszło tutaj to super, aczkolwiek jak mielibyśmy większego farta do omenów, to pewnie można by było więcej z tego wycisnąć. Czy warto robić tego bossa? No ja miałem z tego fan na pewno. Jeśli chodzi o zarobek, no jak widzicie, no nie był największy, ale nie był też tragiczny, no zawsze coś tam na plus. Myślę, że dla fanu czasami sobie spróbować nawet z 10 takich bossów na szybko walnąć, czy 20. Czemu nie? Całkiem spoko. Tym bardziej mówię, jakbyście mieli większy fart do omenów, to byłoby lepiej. Jeśli chodzi właśnie o te From Nothing, to tutaj sobie na przykład zapisałem Walker of the Wilds, to około 6 Divine'ów, Valpact 7 Annulmentów. Myślę, że jeszcze są jakieś inne może, które są coś w cenie. Ich jest około 20, 30 nawet różnych, także by trzeba było sobie to prześwietlić, ale na pewno te dwa są coś warte. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o bossa Ritualu. Jeśli film wam się spodobał, to możecie zostawić jakąś łapkę w górę czy komentarz dla zasięgów, będzie mi bardzo miło. Oczywiście zapraszam na wszystkie socjale, które są podane w opisie i widzimy się w kolejnych materiałach i na streamkach. Siema, siema.